Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Nissana Primastara. Tak, zgadza się. Nissan Primastar to nic innego jak Renault Trafic z innym przodem i znaczkami Nissana. I to nie jest nowość, bo już w 2002 roku był na rynku Nissan Primastar, który również był Traficiem, z tym, że oczywiście wtedy innej generacji i też nieco zmienionym wyglądem. Zresztą inne osobowe modele również są mocno powiązane pomiędzy Renault a Nissanem, bo same firmy współpracują już ze sobą od 1999 roku, kiedy to założyli Renault-Nissan Alliance, czyli sojusz pomiędzy tymi dwoma firmami. W późniejszych latach do sojuszu doszło Mitsubishi i dziś mamy Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance i te firmy mocno ze sobą współpracują. I efektem takiej współpracy jest m.in. Primastar. Swoją drogą, model początkowo nazywał się Primastar, potem Nissan nazwał go NV300, po czym potem znowu powrócił do nazwy Primastar. Taka ciekawostka. Podobnie jak i Trafic, taki Primastar występuje w dwóch wersjach i dwóch długościach. Czyli mamy blaszaka, który nazywa się Van, oraz wersję osobową Kombi. Jak widzicie, ja mam odmianę Kombi, co poznamy po tych szybach. Blaszak Van z tyłu po bokach nie ma szyb. Oba auta, tak jak mówiłem, mają dwie długości L1 i L2 oraz jedną wysokość. No i tu jest różnica, bo Primastar ma jedną wysokość, a Trafica możemy kupić z wyższym dachem. Długość Primastara to kolejno 5 m 8 cm dla krótszego rozstawu oraz 5 m 48 cm dla dłuższego rozstawu osi. I dłuższa wersja ma o 40 cm dłuższy rozstaw osi, który ma 3,5 m, a zwykły ma 3 m 10 cm. Szerokość Primastara to 2 m 31 cm ze złożonymi lusterkami, a wysokość to 1,97 m dla auta nieobciążonego. A ładowność Primastara to od 840 kg dla wersji Kombi do 1150 dla Vana. Osobowy Primastar ma ładowność od 840 do 990 kg i jest to zależne od mocy silnika oraz ilości miejsca, bo może być wersja z 2 lub 3 rzędami. Ja testuję odmianę 3-rzędową z krótkim rozstawem osi, ale do samochodu zaraz wejdziemy. Wróćmy jeszcze na chwilę do wyglądu. Teraz na ekranie widzicie, jak wyglądają oba auta, Nissan i Renault. Które Wam się bardziej podoba? Mi chyba Nissan bardziej przypadł do gustu, być może dlatego, że Traficów jeździ bardzo dużo, a Nissan u nas jest dość mało popularny, wręcz biały kruk. Z tyłu i z profilu takich różnic już nie ma, tylko w zasadzie emblematy. Primastar Kombi w podstawie ma jedne rozsuwane drzwi, drugie są opcją. Co więcej, z tyłu w podstawie mamy drzwi dwuskrzydłowe otwierane na bok, a w najwyższym wyposażeniu są one podnoszone do góry, tak jak w testowanej sztuce. I te podnoszone drzwi są bardzo wysokie i szerokie, mogą spokojnie robić za dach. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu pod nimi stoję. Co ma swoje plusy, jak i minusy. Potrzeba mnóstwo miejsca z tyłu, żeby je otworzyć. Szkoda na przykład, że nie ma otwieranej samej tej górnej szyby. Szkoda też, że nie znalazłem koła zapasowego pod spodem i nawet nie widzę takiej opcji w cenniku. Dziwne. Dobra, to pora na bagażnik, który jest ogromny, nawet z 3 rzędami i z krótkim rozstawem osi, bo nawet wtedy mam 1,6 m pojemności, czyli 1000 litrów. Dłuższy Primastar ma wtedy 1800 litrów. Co więcej, jak widzicie, można zamontować niżej półkę i układać rzeczy na niej. Jedyny minus jest taki, że jakieś mniejsze przedmioty mogą dołem wpaść nam do kabiny. Z tyłu mamy też z lewej strony mały otwarty schowek oraz masę twardego plastiku. Jak mamy wersję z 3 rzędem, czyli tak jak w testowanym egzemplarzu, to mamy wtedy opcję, żeby podnieść kanapę do góry i w ten sposób jeszcze zwiększamy przestrzeń. Kanapę w ogóle możemy wyjąć, chociaż nie jest to takie proste. Po pierwsze, potrzeba minimum 2 naprawdę silnych osób, bo kanapa jest super ciężka, a po drugie, najlepiej wyjąć środkową kanapę i dopiero potem wyjąć tą z tyłu. Co prawda, da się zrobić to odwrotnie, czyli da się wyjąć od razu tą z tyłu, ale wtedy jest naprawdę bardzo mało miejsca i trzeba się mocno nagimnastykować. Lepiej wyjąć tą środkową najpierw. Nie potrzeba na szczęście żadnych kluczy, wszystko jest na zapięciach. Ale bez instrukcji obsługi ciężko to zrobić po raz pierwszy. Po wyjęciu obu kanap mamy około 5800 litrów pojemności. Za drugim rzędem jest 2500 litrów. Dobra, to wskakujemy na tył, do 3 rzędu. Tutaj, żeby się dostać, to trzeba położyć boczne oparcie, które jest tylko po prawej stronie i które niestety jest jedyne. Nie da się położyć całej kanapy, tak jak to ma miejsce z tyłu. Po zajęciu miejsca okazuje się, że jest tu bardzo dużo przestrzeni, mamy swoje podłokietniki i mały schowek w oparciu kanapy. Są też oddzielne lampki oraz nawiewy. Szkoda, że z tyłu nie ma złącz Isofix, te są tylko dla drugiego rzędu i tylko 2.
tak dużym aucie 4 Isofixy to powinien być standard. W drugim rzędzie jest jeszcze wygodniej, minimalnie mamy więcej miejsca i tutaj też mamy panel od klimatyzacji manualnej i sterujemy temperaturą dla nas, jak i dla trzeciego rzędu. Wszystko jest na dachu. W tym trzecim rzędzie mamy też rozsuwane boczne okna, więc można zaczerpnąć nieco powietrza. W trzecim rzędzie czegoś takiego nie ma. Wskakujemy więc do pierwszego rzędu. Tutaj klasycznie, jak to w takich małych busach, siedzimy wyżej, mamy świetną widoczność, a przez to, że maska jest dość krótka, to mamy bardzo dobre czucie auta. Do tego szyby są ogromne i jest świetna widoczność też na boki. Zarówno fotel, jak i kierownica są regulowane manualnie i łatwo je dostosować. Pora więc na deskę rozdzielczą. Tutaj podobnie mamy zmieniony jedynie emblemat i to wszystko. Całość jest identyczna jak w trafiku. I w zasadzie, gdyby nie ten sterczący tablet, to byłoby bardzo dobrze, a tak jest no tak średnio. Co gorsza, na tym tablecie jest ten stary system z Renault, który już niestety wygląda no staro. Wygląda i tak działa. Często są opóźnienia i jakieś przycięcia. Miło za to, że jest Apple CarPlay i Android Auto. Niemiło też, że kamera cofania ma bardzo słabą jakość, zwłaszcza w nocy, wtedy niemal nic na niej nie widać. Na szczęście klimatyzacja czy nawiewy są sterowane z poziomu dużych pokręteł, ale w takim roboczym busie nie wyobrażam sobie tego inaczej. W opcji Primastar ma cyfrowe zegary, które są dość proste, chociaż mi brakowało normalnego obrotomierza. Jest tylko jakaś taka namiastka obrotomierza bez skali liczbowej. Plusem Primastara, jak i każdego Renault oraz Daci, jest możliwość szybkiego wyłączenia np. systemu rozpoznawania znaków, czy np. asystenta pasa ruchu poprzez konfigurację personalną systemów. Zapisujemy je wedle naszych upodobań i potem przy każdym uruchomieniu wystarczy 2 razy kliknąć ten przycisk po lewej stronie od kierownicy i mamy to wyłączone. To jest miłe. W ogóle Nissan Primastar ma najśmieszniejszy dźwięk przy najechaniu na linię, jakie słyszałem w aucie. No posłuchajcie tego. Brzmi jak dzwoniący stary telefon. To, co mi się też podoba w Primastarze, to fakt, że wszystko jest pod ręką. Obsługa wszystkiego jest prosta i intuicyjna, tak jak to w busie powinno być. Skrzynia biegów jest bardzo blisko kierownicy i łatwo do niej sięgnąć, chociaż mogłaby być nieco bardziej cofnięta, bo nie można szybko przejść na tył kanapy bez odsuwania fotela. Za kierownicą też mamy sterowanie multimediami. Dobra, to pora na materiały. No jest jak to w busie. Wszystkie materiały są tak twarde, że wydają się, jakby można je było myć myjką ciśnieniową w kabinie i niestety też trochę skrzypią. Podczas jazdy jest na razie cisza. Co gorsza, część elementów lekko wypada już z zaczepów i trzeba je mocniej walnąć, żeby wskoczyły. Typowe dostawcze Renault Nissan. Typowe jest też to, że mamy mnóstwo schowków, za co duży plus. Chociaż co ciekawe, tej półki przed pasażerem nie ma w podstawowym wyposażeniu. Nie wiem co wtedy jest. Może zwykły schowek, a może nie ma nic. Dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Primastar ma do dyspozycji jeden silnik, 2-litrowy turbodiesel 2.0 DCI, czyli silnik konstrukcji Renault i występuje on w 4 wariantach mocowych: 110, 130, 150 oraz 170 koni. Z tym, że van ma 110 i 130, a kombi 110, 150 i 170 koni. Dodatkowo kombi może mieć automat w opcji dla wersji 150-konnej, a wersja 170 ma już zawsze automat, podczas gdy wersja van ma zawsze skrzynie manualne. Ja do testu wybrałem środkowy wariant, czyli 150 koni i manual, i tak ten silnik pracuje.
No, typowy diesel, którego słychać też w kabinie. Ale to jest auto dostawcze, więc nie ma się co temu dziwić. Tutaj najważniejsze są właściwości pociągowe, ładowność i nieco też osiągi, bo jednak 150 koni wydaje się być małą mocą, jak załadujemy auto pod dach. I tutaj można się zdziwić. Co prawda, ja aż tak mocno nie załadowałem samochodu, ale 3 dorosłe osoby, 3 rowery i 3 torby i auto naprawdę bardzo sprawnie się porusza. Absolutnie nie czuć, żeby brakowało mocy, jedynie trzeba redukować, co jest raczej normalne w skrzyni manualnej. Katalogowo auto powinno robić setkę w 13,6 sekundy, więc pora to sprawdzić. Wynik to równe 13 sekund, więc bardzo ładnie. Co więcej, do 50 jest 4,3 sekundy, więc do miejskiej walki idealnie. W ogóle autem się bardzo, ale to bardzo przyjemnie jeździ jak na busa. Po pierwsze, są niezłe osiągi, po drugie, dobra widoczność, po trzecie, świetnie się nim manewruje, a po czwarte, bardzo komfortowo zestrojone zawieszenie. Poważnie, jakieś wyboje czy wertepy Primastar wybiera świetnie. Układ kierowniczy jest taki typowy dla busów, nieco gumowaty, ale sprawdza się. Naprawdę bardzo przyjemnie się nim podróżuje i manewruje. I auto jest naprawdę ekonomiczne. Jak latałem po mieście, no tutaj niestety już na pusto, to oscylowałem koło 8 litrów. A jak pojechałem w trasę, właśnie z 3 osobami, z torbami, 3 rowerami, to miałem wyniki przy 120 na poziomie 7 litrów, a przy 140 nieco ponad 9. Moim zdaniem bardzo ładne wyniki jak na busa. Bak paliwa ma też solidne 80 litrów. Jakbyście chcieli Nissanem ciągnąć przyczepę, to jest też taka opcja i tutaj możemy na hak dać 2 lub 2,5 tony, gdzie 2 tony jest dla wersji 110 koni, a 2,5 dla mocniejszych 150 oraz 170 koni. Pora więc na cennik. Podstawowy Primastar Kombi z silnikiem 110 koni i z krótkim rozstawem osi kosztuje 177 tysięcy złotych brutto. Dopłata do dłuższego rozstawu osi to 3000 zł, czyli 180 tysięcy złotych. Co ciekawe, obecnie w cenniku nie ma wariantu 150 koni z krótszym wariantem, czyli takiego jak ja testuję. I teraz, żeby mieć 150 koni, trzeba od razu wybrać dłuższy wariant i wyłożyć 190 tysięcy złotych. Jak widzicie, też od razu jest wyższe wyposażenie. Dopłata do automatu to 12 tysięcy złotych. Najdroższa jest wersja 170 koni z automatem, która kosztuje 219 tysięcy złotych, czyli 3000 złotych więcej niż wersja 150 koni automat w tym samym wyposażeniu. Testowane auto do wyposażenia Tecna, czyli pełne, z takimi bajerami jak chociażby bezkluczykowy dostęp do samochodu. I cena tej sztuki to około 204 tysięcy złotych brutto. Jak popatrzymy na cenę trafika, to ten w podstawie okazuje się, że jest tańszy o kilkaset złotych, ale jak doposażymy go, to ceny są bardzo zbliżone, więc tak naprawdę wybór jest podyktowany czysto gustem. No chyba, że kupujecie wersje tylko dostawcze, to wtedy trafik występuje jeszcze z podniesionym dachem oraz z kabiną furgon, czyli mamy 2 rzędy i reszta to odgrodzona paka, a takich wariantów niestety Nissan nie ma. Z drugiej strony, Nissan z tego co widzę to oferuje 5 lat gwarancji lub 160 tysięcy kilometrów i to w podstawie, gdzie Renault dostajemy w podstawie 2 lub 3 lata. Nissan Primastar to naprawdę porządny bus, czy tam busik, który spełni się zarówno jako robocze narzędzie, jak i rodzinny samochód oraz na przykład jakiś taki mały autobus wożący gości hotelowych czy lotniskowych. Dobrze wygląda, jest bardzo praktyczny, oszczędny oraz ma spore właściwości ładunkowo-pociągowe. Nieźle się też nim jeździ. Minusem oczywiście jest roboczy rodowód, gdzie są twarde i szorstkie wręcz plastiki, które niekiedy odstają oraz goła blacha w kabinie. To jest po prostu blaszak przerobiony na osobówkę, ale takie były jego założenia od początku. Cześć! Aha, i przy okazji roweru, to polecam trasę rowerową R10 nad morzem. Nissanem właśnie pojechałem do Gdańska, po czym promem popłynąłem na Hel już z rowerem i potem już na rowerze z Helu do Gdańska, a następnie z Gdańska do granicy z Rosją i wróciłem z powrotem do Gdańska. 3 dni i około 300 km naprawdę malowniczej trasy. Był to w ogóle zorganizowany wyścig, zorganizowany rajd rowerowy i to charytatywny, gdzie zbieraliśmy na sprzęt laryngologiczny dla dzieci.
czyli pedałowanie w szczytnym celu. Dodałem do pierwszego komentarza pod filmem link do zbiórki. W zeszłym roku również jechałem R10, z tym, że wtedy robiłem trasę z Kołobrzegu do Gdańska i moim zdaniem odcinek Hel Piaskie jest zdecydowanie lepszy, ładniejszy, a w szczególności odcinek od kątów rybackich do granicy z Rosją jest w ogóle przecudowny. Cześć!